Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelerskiego tankmodels.pl. Dzisiaj zapowiedź na stojąco. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie model niemieckiego niszczyciela wyprodukowanego na bazie francuskiego ciągnika kołowo-gąsienicego Somua MCG. Jest to model wydrukowany w technologii 3D. Jest on w dwóch wariantach. Producentem jest polska firma KM Model. Tak jak powiedziałem, to jest wariant a tu obok mam wariant B. I zobaczymy sobie właśnie, jak te modele różnią się od siebie w unboxingu. A teraz chciałbym Was zaprosić na krótki rys historyczny tego modelu. Po zajęciu Francji przez wojska niemieckie w 1940 roku wśród wielu typów czołgów, pojazdów kołowych, gąsienicowych przejętych przez niemieckie siły lądowe od armii francuskiej były również kołowo-gąsienicowe ciągniki Somua MCG. Widzicie go teraz właśnie na swoich ekranach. Ciągniki te zostały wykorzystane przez Baukommando Becker do przebudowy na niszczyciele czołgów, których to Niemcom w tym czasie brakowało. Teraz widzicie na ekranie właśnie zmodyfikowaną Somułę i po zmianie właśnie karoserii i jej opancerzeniu zamontowano niemieckie działo przeciwpancerne PAK-40 7,5 cm, które było uważane za jedno z najlepszych dział przeciwpancernych w ówczesnym czasie. Załoga składała się od 3 do 4 osób. Prawdopodobnie zostały wyprodukowane 72 egzemplarze z drobnymi modyfikacjami, np. żaluzje wlotu powietrza do silnika. Tutaj na ekranach widzicie właśnie pionowe żaluzje, ale była również modyfikacja, tak zwana wersja B, do poziomych żaluzji. No tutaj widzicie również malowanie tego niszczyciela czołgów. Jest to jednobarwne malowanie z pasami wykonanymi dowolnie przez możliwe, że załogę, przez właśnie dwa dodatkowe kolory standardowe wtedy dla wojsk niemieckich. Powstało również 48 sztuk transporterów amunicyjnych. Krótko mówiąc, to była ta sama konstrukcja, z tym, że nie była montowana wtedy armata przeciwpancerna, tylko po prostu sam przedział amunicyjny, bez dodatkowych elementów związanych z armatą. I ten transporter amunicyjny nazywany był Munition Zugwagen aus SPW S307F. W ten sposób oznaczano właśnie zdobyczne pojazdy w armii niemieckiej. Tu z kolei na ekranie widzicie zniszczonego niszczyciela z bardzo dobrze widocznym tyłem armaty, można powiedzieć przedziałem bojowym, a na ostatnim zdjęciu jest pokazany właśnie niszczyciel czołgów jadący najprawdopodobniej na linię frontu, z tym, że zamaskowany dodatkowo gałęziami, a te gałęzie uniemożliwiają nam stwierdzenie, czy to jest wersja, powiedzmy, ta wczesna, czy też wersja późna. No ale widzimy 3 żołnierzy niemieckich, najprawdopodobniej kompletna obsługa działa przeciwpancernego, niszczyciela czołgów na bazie ciągnika Somua MCG. A teraz przechodzimy oczywiście do unboxingu modelu od KM Model. Mam nadzieję, że krótki rys historyczny, taki wstęp do oglądania samych modeli do sklejenia Wam się podobał. No i teraz przechodzimy do unboxingu. Mamy wariant A, mamy wariant B i zgodnie z tradycją zacznę od wariantu a na koniec pokażę Wam różnicę między wariantem a wariantem B. Tak prezentuje się zawartość pudełka.
którym posiadamy przygotowany już wydruk do demontażu. Proszę bardzo. I w opakowaniu właśnie tak mamy, widzę, że kalkomanię po raz pierwszy. Tu jest gotowy wydruk. Wielu z Was pewnie, jeżeli się interesuje, ogląda mój kanał, widziało kilka poprzednich unboxingów modeli od KM Model. Tu mamy rozpiskę właśnie kolorów. Sugerowane są farby od Mission Models. Ja sobie oczywiście tutaj przygotowałem już dane farby. I tu mamy tak, zaczniemy od 19, którą właśnie mam w ręku. Jest to Dunkelgelb RAL 7028. Pamiętajcie, że te farby są w butelkach 30 ml. Następnie mamy Rotbrau, czyli MMP 015 i jest to RAL 8012. Jak i również ostatnia farba do malowania samego kamuflażu MMP 18, czyli tutaj będzie Rose Dark Green RAL 8011. Tak jak zauważyliście na filmie ze zdjęciami, właśnie tam tymi kolorami były malowane pojazdy niemieckie. Cóż mamy tutaj w tej torebeczce, bo wygląda to wszystko na kalkomanie, ale jeszcze nie widziałem. O, posłuchajcie, mamy tutaj po prostu białe krzyże, takie jakie były używane po kampanii francuskiej. Firma się, widzę, rozwija, są w zestawie już dodawane oczywiście kalkomanie. Bardzo duży plus dla KM Model. Boże, jak to wazeliniarsko brzmi. Duży plus dla KM Model. Tak prezentuje się sam model. Jest to oczywiście, tak jak wspominałem, wydruk 3D z żywicy i tak prezentuje się wersja A. Sam kadłub, tutaj widzicie, jest częściowo odlany, wydrukowany. Tak się prezentuje kadłub. Tutaj już widzimy ramę. Następnie układ gąsienicowy, układ jezdny. Już tutaj nam wygląda lufa od paka 40. Pozostałe elementy układu jezdnego razem z osłoną. Dwa kanistry otrzymujemy, które już tutaj widzimy. Zapewne tych kanistrów jest troszeczkę więcej. Dużo jest tych podpórek, tam są jeszcze jakieś elementy wewnątrz widoczne, więc przy wycinaniu trzeba ostrożnie uważać. Kolejny kanister, rura wydechowa. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe elementy wydrukowane, zasobniki najprawdopodobniej do właśnie kanistrów. Tu się prezentują, tak się prezentują felgi, opony, skrzynka do wnętrza pojazdu, fotel kierowcy, kanapa taka większa dla załogi. Tam już jeszcze jeden kanister widzimy, a tu widzimy elementy, ja może wskażę bardziej, tak pokażę, może się to Wam zlewać. Tu jest fragment armaty widoczny od wewnątrz modelu. No i oczywiście drugi układ jezdny. I teraz właśnie zwrócę uwagę na ten wariant A. Jak patrzycie na przód modelu, tutaj mamy delikatne uchwyty do liny, no i mamy tutaj notek francuski, czyli taki reflektor polowy, który świecił bardziej do dołu. W trakcie marszu nocą były one właśnie tylko i wyłącznie zapalane, żeby w czasie nie były, jakby używali reflektorów, najprawdopodobniej byłyby wykryte przez zwiat lotniczy. Ach, tutaj jeszcze widzimy, dalej mamy zamek armaty, jak i również samą osłonę tu widoczną. Czyli mamy tutaj zamek, fragment, można powiedzieć, lufy,
I następnie tu mamy kontynuację. Trzeba pamiętać, że to był dość długa długolufowa armata. No i to jest wariant A. Jeżeli chodzi o wariant B, czym on się tu różnił? No już widzę pierwszą różnicę. Mam nadzieję, że Wy też, albo i nie. Proszę zwróćcie uwagę na sam przód pojazdu. Żaluzje są już pionowe i widzimy tutaj już nie ma notków. Mamy dwa reflektory w osłonach, czyli z taką tą szparą. Właśnie już typowo niemieckie dla pojazdów niemieckich oświetlenie, które po prostu już zastosowali. Tu mamy wczesną wersję, poziome żaluzje, a tu jest ta późniejsza, pionowa. No i to wszystko, moi mili. Oczywiście modele są dostępne u nas w sklepie w trzech skalach, czyli 1,72, 1,48 i 1,35. No i oczywiście farby Mission Models, tak samo jak najbardziej są, cały regał jest ze wszystkimi kolorami od Mission Models. To wszystko z mojej strony i oczywiście wiecie, do czego Was zapraszam. Sprawdźcie również opis pod filmem. Pozdrawiam Was, do następnego unboxingu. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, a nie jesteś jeszcze subskrybentem, zapraszam do kliknięcia w subskrybuj, następnie w dzwonek, abyś był informowany na bieżąco o nowościach na kanale. Dziękuję.